Cześć, cześć, witam wszystkich, ja jestem Ania i jest to druga część filmiku do zrobienia misia. W pierwszej części zrobiliśmy sobie przednie łapki tylne i tułów, natomiast w tej części zajmiemy się resztą, czyli główką, uszkami i przymocowaniem sobie tych rączek. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani takim misiem i jeszcze nie macie tych części, to Was zapraszam serdecznie na pierwszą część. Link do tej części znajduje się w tytule, na dole właśnie w opisie, także serdecznie Was zapraszam. Filmiki na moim kanale powinny być obok siebie, więc mam nadzieję, że łatwo je znajdziecie, a ja już serdecznie Was zapraszam na część dalszą. I w tej części filmiku zajmiemy się już głową. Stanęliśmy tutaj na rzędzie do około 30 półsłupków i teraz czas na głowę. Jeśli zmieniacie kolor główki, to w tym momencie będziemy właśnie ją zmieniać. Jeśli robicie w tym samym kolorkiem, to przerabiamy po prostu jeden rząd, jeszcze raz 30 półsłupków. Ja będę w tym momencie zmieniała kolor, więc wbijam się w oczko, przekładam sobie jeszcze starą włóczkę, natomiast tutaj już zaczepiam sobie mój nowy kolorek. Będzie główka taka trochę różowa. I teraz przerabiamy sobie dookoła te 30 półsłupków. Jeśli nie zmieniacie koloru, to przeróbcie w kolorze, którym macie, którym ciągniecie sobie dalej. I ja przerobię sobie to dookoła. I ja już przerobiłam sobie cały rządek dookoła. Niestety muszę troszeczkę oddalić kamerkę, bo mój misiu jest już duży i ciężko byłoby nam pokazywać. Natomiast ja będę po prostu cały czas mówiła, co robimy, a mam nadzieję, że dalsza część już będzie prosta. Oczywiście zaczynamy zwiększać głowę. Mamy 30 półsłupków, więc następne zwiększenie to będą 4 półsłupki i zwiększenie. Mamy liczbę parzystą, więc po prostu rozdzielam na końcu i na początku po 2, czyli tutaj sobie robię 2. I od razu zwiększenie. Raz, 2. I w dalszej kolejności już robię 4. Czyli raz, 2, 3, 4 i zwiększenie. I powtarzam tę sekwencję cały czas do końca, a na końcu pozostaną mi tutaj 2 półsłupki. I już przerobiłam sobie prawie to okrążenie i tutaj właśnie mam te 2 półsłupki, które powstały z rozdzielenia na pół. I sobie je przerabiam. I kolejny rządek to również zwiększenie. Będziemy cały czas zwiększać. Tym razem mamy 5 półsłupków i zwiększenie. I tutaj się nic nie zmienia. Robimy sobie 5, czyli 3, 4, 5 i zwiększenie. W poprzednim rzędzie powinniśmy mieć 36 półsłupków, natomiast potem 42. I tak dookoła 5 i zwiększenie. I mam już zrobione zwiększenia, 5 i zwiększenie, 42 półsłupki i następnie robimy 6 i zwiększenie, czyli dzielimy sobie tutaj na pół, tu przerabiamy 3 i na końcu też zostaną nam 3 do przerobienia i tutaj po tych 3 robimy od razu zwiększenie, a dalej jest 6 i zwiększenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i tak dookoła. I mam już przerabione 6 i zwiększenie, czyli mamy 48 półsłupków, tutaj były 3. I następnie zwiększamy dalej, czyli tym razem 7 półsłupków i zwiększenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i w 8 zwiększenie i tak powtarzamy sobie jeszcze 5 razy, w sumie 6 i będziemy mieć 54 półsłupki. I po zrobieniu tego rzędu przerabiamy sobie kolejne zwiększenie, teraz 8 półsłupków i zwiększenie, z tym, że znowu dzielimy sobie tutaj na pół, czyli tu przerabiam 4, 3, 4 i zwiększenie i dalej przerabiam już 8, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i zwiększenie i tak przerabiamy sobie do końca i na końcu przerabiamy 4 półsłupki. I mam już przerobione, obecnie mamy 60 półsłupków i robimy teraz na 9, czyli rozszerzenie 9 półsłupków i zwiększenie. Mamy 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 i rozszerzenie. I tak przerabiamy do końca i powinniśmy mieć 66 półsłupków. I ja już przerobiłam sobie kolejne rozszerzenie. Mamy obecnie 66 półsłupków i robimy jeszcze jedno okrążenie rozszerzające, tym razem 10 półsłupków i rozszerzenie. Z tym, że tutaj również dzielimy sobie na pół, czyli przerabiamy sobie tylko 5, 3, 4, 5 i rozszerzenie. I dalej przerabiamy już 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rozszerzenie. I tak robimy do końca i na końcu zostanie nam 5 półsłupków. I nasza głowa ma już odpowiednią szerokość, więc teraz po prostu robimy sobie 6 rzędów do góry. Mamy 72 półsłupki, więc cały czas dookoła 72 półsłupki, 6 rzędów. I już przerobiłam sobie moje 6 rzędów i zaczynamy z powrotem już zmniejszać. Dokładnie tak samo jak zwiększaliśmy, czyli 10 półsłupków i zmniejszenie. I tutaj dzielimy sobie również na pół, czyli najpierw przerabiamy 5, raz, 2, 3, 4, 5 i robimy zmniejszenie. I później już normalną sekwencję, czyli 10 półsłupków i zmniejszenie i na końcu również pozostanie nam 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i te 2 razy. I tak dookoła. Ja już sobie przerobiłam to zmniejszenie i z powrotem mamy 66 półsłupków. I w kolejnej rundzie również zmniejszamy, tym razem 9 półsłupków i zmniejszenie, więc tutaj nie dzielimy, po prostu 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zmniejszenie. I tak robimy sobie dookoła. I przerobiłam zmniejszenie 9 półsłupków i zmniejszenie. Mamy teraz 60 oczek, więc w tej rundzie przerabiamy sobie dookoła 60 oczek. I przerobiłam już 60 półsłupków i kolejna runda zmniejszająca, 8 półsłupków i zmniejszenie, z tym, że znowu dzielimy tutaj na pół, czyli najpierw 4 i zmniejszenie, a w dalszej części 8, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i zmniejszenie. I tak powtarzamy do końca i na końcu zostają 4 półsłupki. I po zrobieniu tego okrążenia powinniśmy mieć 54 półsłupki i zmniejszamy sobie dalej, tym razem 7 półsłupków i zmniejszenie, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zmniejszenie. I tak dookoła. Po zrobieniu zmniejszenia 7 półsłupków i zmniejszenie mamy 48 półsłupków i tutaj przerabiamy sobie rząd dookoła, czyli 48 półsłupków. Raz, 2, 3 i po przerobieniu 48 słupków z powrotem wracamy do zmniejszenia, czyli 6 półsłupków i zmniejszenie i znowu tutaj dzielimy sobie na pół, czyli tu przerabiam 3, zmniejszenie, a dalej przerabiam 6 i zmniejszenie, czyli raz, 2, 3,
4, 5, 6 i zmniejszenie i tak dookoła. I mam przerobione już zmniejszenie, 6 półsłupków zmniejszenia, 42 powinniśmy mieć i dalej zmniejszamy 5 półsłupków i zmniejszenie i zaczynamy sobie od 5, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie i tak dookoła. I po tym okrążeniu powinniśmy mieć 36 półsłupków i przerabiamy sobie jeszcze jedno dookoła 36. Ja już sobie przerobiłam i na razie się tu zatrzymujemy, ponieważ będziemy mocować oczka, ale zanim zamocujemy oczka, żeby właśnie dostosować oczka do tego pyszczka, przerobimy sobie pyszczek, wypełnimy puchem i zobaczycie, w którym miejscu po prostu chcecie zrobić oczka. Więc zaczynamy od pyszczka teraz. I na pyszczek można zmienić sobie kolorek. Ja sobie wzięłam taki kremowy i zaczynamy od zrobienia sobie magicznego kółeczka. I w magicznym kółeczku przerabiamy sobie 6 półsłupków. Czyli pierwsze oczko i dopiero magiczne i półsłupki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i oczywiście sobie tutaj zaciągamy kółeczko. Czasami niestety włóczka się lubi nam poszła rozwarstwić. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja sobie nie zaznaczyłam, ale w te pierwsze oczko, które tutaj robiliśmy jako półsłupek, łączymy ze sobą. I teraz oczywiście oznaczymy sobie na przykład to pierwsze, tutaj ostatnie oczko i przerabiamy dalej. A dalej robimy bardzo podobnie jak robiliśmy początek dla nóżki, czyli przerabiamy sobie 4 półsłupki w jednym, czyli tutaj 4, raz, 2, 3, 4, następnie 2 w kolejnych, czyli po jednym w kolejnych, dwóch, raz, 2 i znowu 4 w kolejnym, czyli raz, 2, 3, 4 i powinny nam zostać 2 oczka. Moje ostatnie oczko też jest do przerobienia, czyli raz i ostatnie 2. I mamy teraz 12 półsłupków. Przechodzimy do kolejnej rundy, czyli przerabiamy na początek jeden półsłupek w jednym oczku. Następnie robimy 3 razy podwojenie, czyli w 3 kolejnych oczkach podwajamy, czyli w pierwszym raz, 2, w drugim znowu podwojenie, raz i 2 i w trzecim też podwojenie, raz i 2. Tu przerabiamy jedno oczko, 3 oczka, przepraszam, 3, raz w 3 kolejnych 3 półsłupki, 2 i 3 i znowu robimy w 3 kolejnych podwojenie, czyli w kolejnym podwojenie, raz, 2, w kolejnym podwojenie, raz i 2 i w jeszcze jednym podwojenie i na końcu powinny nam zostać 2 półsłupki. Tu jest raz i 2, ja sobie znaczę ostatni, więc też ostatni do przerobienia, czyli mamy raz i ostatni sobie już wyciągam i 2. I teraz powinniśmy mieć 18 półsłupków. I przechodzimy do rundy czwartej. Na rundę czwartą zaczynamy od zrobienia 2 półsłupków w 2 kolejnych oczkach, czyli tu w kolejnym oczku 1 półsłupek, w następnym drugi półsłupek, czyli mamy 2 półsłupki i robimy znowu 3 razy podwojenie, czyli w 3 kolejnych podwojenie. Raz, 2, to jest pierwsze podwojenie, w drugim raz, 2 i w trzecim raz i 2. Mamy 3 podwojenia, następnie robimy 6 półsłupków. W 6 kolejnych oczkach 6 półsłupków. Raz, 2,
3, 4, 5, 6 i znowu w 3 kolejnych podwojenia, czyli raz, 2 i znowu raz, 2 i znowu raz, 2 i do końca powinny nam zostać 4 oczka. Raz, 2, 3, 4 i mamy 4 i mamy raz, 2, 3 i moje 4 oczko. I po tej rundzie powinniśmy mieć 24 półsłupki. I w kolejnych rzędach przerabiam sobie już rząd 24 słupek dookoła, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i tu mam 24. I jeszcze raz robię dokładnie to samo okrążenie, czyli będą 2 okrążenia po 24. Czyli jeszcze raz. Raz, 2. I nasz pyszczek prawie już gotowy. Ja tutaj, żeby wyrównać sobie jeszcze wysokość między jednym a drugim, po prostu przerabiam sobie 2 oczka ścisłe. W ten sposób. I przeciągam sobie włóczkę, odcinam i zostawiam sobie dłuższy sznureczek, ponieważ będziemy musieli właśnie przyszyć sobie pyszczek do główki. Natomiast zanim sobie przyszyjemy ten pyszczek, można sobie już tutaj zamieścić nosek. Jeśli macie gotowy, można po prostu włożyć gotowy, jeśli nie, to można po prostu go wyszyć. Natomiast zanim jeszcze ja sobie tutaj nałożę, mniej więcej można sobie tutaj właśnie tak samo przerobić taki pyszczek i tutaj taki przedziałek. Więc tak, nakładam sobie nosek troszeczkę wyżej, w ten sposób i patrzę mniej więcej właśnie, gdzie mam przerobić tutaj włóczkę, tylko żeby właśnie ładnie mi się tutaj wszystko zachodziło, to po prostu przerobię sobie zanim włożę, żeby mi ładnie tutaj wyglądało. W ten sposób, taki dłuższy trochę pyszczek. Może być podwójną włóczką, może być kilka razy, tak żeby się po prostu tutaj ładnie układało. Jeszcze przerobić sobie jeden raz. Tu mamy wszystko pochowane. Jeszcze raz wbiję się w to samo miejsce. Tak, żeby po prostu zakrywało mi tę część i tutaj sobie po prostu zabezpieczę, żeby mi się tutaj nic nie popruło. W ten sposób. Tutaj możemy ukryć wszystkie supełki, tego nie będzie widać. I dopiero teraz sobie właśnie zamocuję nosek. A sznureczek, który będę zszywała, zostawiam sobie tutaj właśnie na dole i wbijam nosek. Mniej więcej gdzieś po środku tutaj, żeby przeszło przez włóczkę, a jednocześnie, żeby właśnie ukryło tutaj. Ja już sobie to zrobię poza kamerką, będzie mi wygodniej. O, i już sobie tutaj wszystko wyrównałam. Tu mam taki zabezpieczający nosek. O, jeśli chodzi o wymiar mojego noska, to na szerokość ma około 2 cm, wysokość może 1,5. Ok, i taki pyszczek będziemy właśnie mocować sobie tutaj do główki, tylko ja muszę się tu oddalić. Teraz tak, główkę możemy sobie już pomału wypychać, starając się dobrze dopchać sobie, zwłaszcza na szyjce, żeby głowa nam się nie ruszała. I zobaczcie, tu z tyłu mamy dalszą część robienia naszej główki i to jest właśnie nasz tył. Nasze łączenia wszystkie zostawiamy sobie z tyłu, natomiast kładziemy sobie tego misiaczka tak z przodu. I co? I ten pyszczek właśnie możemy sobie teraz już przyszyć. Ułożyć mniej więcej jak byście chcieli. Ja Wam tylko mniej więcej pokażę, bo tak jak widzicie jest to niekomfortowe. I o co chodzi właśnie teraz z tymi oczkami, bo to wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby te oczka właśnie były przymocowane. To jest pora, żebyście sobie już je przymocowali, bo misio może mieć właśnie
zaraz nad, troszeczkę dalej. To wszystko zależy od tego, jak Wam się podoba. Mogą być oczka bliżej, mogą być dalej. A teraz po prostu to robimy, póki nie zamkniemy sobie główki. I właśnie to wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby właśnie misio wyglądał. Ja Wam dokładnie nie powiem, w jakie to są rzędy, bo ciężko mi tutaj powiedzieć, jak to Wam doradzić, bo zależy od tego właśnie, jakie macie oczka, jakie wielkie. Ja mam tutaj oczko 20 mm, czyli to będzie około 2 cm. Więc takie są moje oczka, no co jak Wam podałam, więc ja po prostu już sobie to przeszyję i pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. Aha, właśnie, jeszcze to przeszywanie, bo czasami właśnie się pytać, jeżeli macie już ułożony ten peszczek, powiedzmy, że ja sobie tutaj od momentu, kiedy zmieniłam kolor, mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rząd. I jeżeli już wiem, że w ten sposób będzie dobrze, oczywiście pyszczek można delikatnie jeszcze wypchać puchem, ale ja zanim wypcham, najpierw sobie po prostu złapię jakąś część. I robię to w taki sposób, że bijam się tu i przekładam. Oczywiście właśnie możecie mieć dowolny sposób, bo główka jeszcze nie jest zszyta, więc można się po prostu przebijać różnie. Ja się raz bijam w taki sposób przez główkę, raz przez nosek. To wszystko zależy od Was, jaką macie tutaj technikę. Staramy się po prostu w miarę to estetycznie zrobić i ja jeszcze raz znowu tutaj się przebijam, czyli raz głowa, raz nosek i sobie pomalutku w ten sposób zaciągam. Tak jak mówię, główka nie jest szyta, można po prostu dookoła jeszcze sobie przebijać się i próbować zszyć. Niestety wyszłam z kadr, bo moja włóczka wyszła z igły. Ok, jestem z powrotem i znowu bijam się tutaj. Staram się oczywiście tam zahaczyć też głowę, żeby to tak nie latało. I sobie zaciągam pomału. Czyli raz tu główkę, raz pyszczek. Dzięki temu ona się też tak właśnie tutaj chowa. Nasze łączenia się potrafią wtedy ładnie schować. A jak będę już prawie na końcu, można właśnie sobie jeszcze tutaj puchem dopchać. Mam na myśli pyszczek, że zanim zszyjemy go do końca, żeby był taki wypukły, można sobie jeszcze go dopchać. Mam nadzieję, że widać mniej więcej, jak ja to zszywam. W taki sposób. Na razie nie jest to może u mnie jakieś estetyczne, bo kamerka mi tu przeszkadza, ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Czyli raz w ten sposób o pyszczek i raz o głowę i tak do końca sobie właśnie przerobię. Ja już sobie tutaj prawie dookoła przeszyłam i zobaczcie, zostawiamy sobie jakąś część tutaj jeszcze dziurki, żeby sobie właśnie ten pyszczek ładnie tutaj wypchać, popatrzeć, czy mamy właśnie gdzieś jeszcze przestrzeń niezszytą i oczywiście dalej sobie zszywamy do końca. Tego nie musi być tego puchu dużo, po prostu tak, żeby tutaj było to uwypuklenie. Dalej sobie cały czas tak samo zszywam. Ok, to jest mój pomysł na zszycie pyszczka. Myślę, że wygląda fajnie. Jeszcze tutaj mi zostało troszeczkę. Oczywiście na końcu chowamy sobie tą włóczkę do środka, do pyszczka. Tak, żeby tutaj nam nic nie wystawało. Ja sobie właśnie lekko zawsze tutaj, zobaczcie, zaciągam. Dzięki temu ta krawędź jest naprawdę fajnie, ładnie to wygląda. Jeśli robicie właśnie tym samym sposobem, bądź może macie już swoje sprawdzone sposoby, to jak najbardziej korzystajcie z tego, co macie sprawdzone. I ja już sobie tutaj, zobaczcie, na końcu po prostu przebijam się daleko. Tu już sobie odcinam i oczywiście tutaj szydełkiem jeszcze sobie schowam, pochowam tą włóczkę, żeby mi tutaj nie wystawała. Przeciągnę, nawet zostawię ją sobie po prostu taką długą, tylko gdzieś tam ją sobie poprzeciągam.
Ok, pyszczek przyszyty. I po zamocowaniu pyszczka oczywiście mocujemy sobie oczko, wyrównujemy, żeby było równo. Można jeszcze zamocować sobie tutaj brewki. Wszystko to można ukryć w środku, bo mamy jeszcze głowę otwartą. I teraz zajmujemy się zamykaniem właśnie główki. U mnie niestety już nie będzie może tak dobrze widać, bo misio się robi coraz większy, więc wybaczcie, jeżeli czegoś nie widać. Mam nadzieję, że z tego co mówię da się zrobić dalej misie. Skończyliśmy sobie na czym skończyliśmy? Na 36 dookoła oczkach, więc teraz przerabiamy sobie 4 półsłupki i zwężenie, z tym, że znowu rozdzielam tu na pół, czyli robię 2 i zwężenie, a dalej robię sobie 4, czyli raz, no już muszę obracać. Oczywiście główkę wypychamy cały czas, tak żeby się ładnie trzymała. Na szczęście jej główka jest łączona razem z szyjką, więc nie powinna opadać. Jeszcze jak dobrze w szyjce wypchamy, to będzie wszystko w porządku. I robimy sobie tak dookoła. I po zrobieniu tego rządu powinniśmy mieć 30 oczek, 4 półsłupki i zwężenie. I następnie zaczynamy już troszeczkę więcej zwężać. Będziemy sobie robić 1 półsłupek i zmniejszenie. I tak cały czas. 10 takich sekwencji, 1 półsłupek i zmniejszenie. Cały czas do końca. 1 półsłupek zmniejszenie. I po przerobieniu tego rzędu 1 półsłupek zmniejszenie powinniśmy mieć 20 półsłupków i przerabiamy sobie jeszcze jeden rząd samych 20 półsłupków do końca. Tych zmniejszeń tutaj naprawdę nie powinno być aż tak widać, bo ja staram się właśnie robić co drugi rząd, więc główka powinna, jeżeli robicie z aksamitnej włóczki, naprawdę ładnie wyglądać i nie powinno być żadnych dziurek. I mamy obecnie 20 półsłupków. Ja już przerobiłam sobie ten rządek i w tym rzędzie zmniejszam sobie za każdym razem, czyli biorę sobie po 2 i robię 1. I takich sekwencji też będzie 10 i dzięki temu zmniejszymy sobie główkę już do 10, czyli za każdym razem robimy sobie zmniejszenie. I też staramy się robić to w miarę ciasno tutaj. Nie chce mi przejść, ale chodzi o to, żeby sobie zmniejszyć do 10, czyli cały czas zmniejszamy. Po zrobieniu tego zmniejszenia oczywiście już dopychamy sobie maksymalnie główkę. Ja już nie mam jak Wam pokazać. Dziurka jest na tyle mała, że ja ją zaciągnę sobie dokładnie takim samym sposobem, jak robiłam to z nóżek, czyli odcinam sobie włóczkę, wyciągam sobie tą pętelkę i raz z góry, raz z dołu przekładam sobie tutaj właśnie w pierwszą taką pętelkę oczka i dzięki temu to oczko się ładnie zaciągnie, będzie po prostu ładne zakończenie główki. Nie ma potrzeby już tutaj zwężania, bo wtedy się właśnie robią większe dziurki przy zwężaniu. Czyli ciągnę sobie raz góra, raz dół, tak dookoła i zobaczycie, że po prostu sznureczek się nam ładnie zaciągnie i główka się zamknie. Oczywiście upewnijcie się, że już puch jest w pełni naładowany do misia. I tutaj staram się jak mogę, żeby tutaj było widać, ale pewnie niewiele widać. Góra, dół, raz skrzydełko z góry, raz z dołu. I zobaczcie, że po zaciągnięciu główka naprawdę ma tutaj bardzo, w ogóle prawie nie ma żadnej dziurki. Oczywiście chowamy sobie tą włóczkę, zabezpieczamy, możemy nawet w środku jeszcze mocno i chowamy. I zajmiemy się uszkami. I uszko będzie wyglądało w taki sposób. Ja robię sobie go w kolorze pyszczka. I uszko zaczynamy od magicznego kółeczka. I znowu w magicznym kółeczku przerobimy sobie 6 półsłupków. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. Oczywiście zaciągamy tutaj, żeby zmniejszyć kółeczko i wbijamy się w pierwszy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Szósty od tej strony. Ja sobie już nie znaczę, ale oczywiście znaczcie sobie te pierwsze oczka i mamy 6.
Ja sobie skorzystam teraz z takiego znacznika, z włóczki. Mamy kółeczko 6 półsłupków i podwajamy, czyli w każdym oczku robimy po 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I mam tutaj już przerobione 12. Następnie robimy kolejne podwojenie, tym razem 1 półsłupek i podwojenie, czyli raz i raz, 2 i znowu raz i raz, 2 i mamy raz, raz, 2, raz, raz, 2, raz, raz, 2 i ostatnia sekwencja, raz i raz i 2. Oczywiście znaczcie sobie, jak Wam wygodniej, albo pierwsze oczko, albo ostatni. Ja już korzystam z tej włóczki, ale tak naprawdę przy tej włóczce ciężko rozpoznać, gdzie jest końcówka, więc jak Wam jest wygodniej. I zrobiliśmy podwojenie, 1 półsłupek w podwojeniu, mamy 18 półsłupków i robimy teraz kolejne podwojenie, czyli 2 półsłupki i zwiększenie. Tutaj nie zamieniam sobie, nie dzielę sobie na pół, po prostu robię 2 półsłupki i zwiększenie. Raz, 2 i znowu raz, 2 i raz, 2 i znowu 2 półsłupki w 2 kolejnych oczkach i w trzecim podwojenie. Raz, 2 i ostatnie 3 oczka, czyli raz, 2 i ostatnie jest podwojenie. I robimy, i mamy teraz 24 półsłupki. I robimy ostatni raz już zwiększenie, czyli 3 półsłupki i zwiększenie. I w czwartym oczku zwiększenie. I tak sobie robimy dookoła. 2, 3 i zwiększenie. I znowu. Raz, 2, 3 i zwiększenie. I raz, 2, 3, zwiększenie. Raz, 2, 3 i zwiększenie. Wszystko mi tu już zjeżdża. I mamy jeszcze ostatnią sekwencję, czyli raz, 2, 3 i ostatnie zwiększenie. I tym sposobem mamy 30 półsłupków i robimy 2 rzędy dookoła po 30 półsłupków. Czyli raz, 2, 3. Robimy sobie 2 kółeczka. Gdy przerobimy sobie już te 2 okrążenia, składamy sobie ucho na pół w ten sposób i wbijamy się w pierwsze oczko całe i te pierwsze kolejne. Oczywiście pomijając te, które mamy nabite, wyszukujemy kolejne wolne z tej drugiej strony i przerabiamy sobie tutaj oczkami ścisłymi, czyli przekładamy po prostu, czyli wbijamy się w jedno oczko, w drugie oczko, przekładamy i zaciągamy, czyli raz. Tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, nie trzeba jakoś tak liczyć, w miarę to wyjdzie tak samo. A te wiadomo, że te boczne krawędzie nie uda się zabrać, ale tego też nie będzie widać. Czyli do końca przerabiamy sobie oczkami ścisłymi. Tak, żeby po prostu ucho zamknąć. Tutaj na końcu również.
I odcinamy sobie włóczkę trochę dłuższą, będziemy sobie przyszywać ucho do misia. Na końcu robimy sobie oczko ścisłe, zaciskamy. I uszko gotowe. Oczywiście uszka musimy zrobić 2. Będziemy je mniej więcej właśnie przyszywać po całej tutaj długości. Już Wam pokażę. I oczywiście będzie ciężko Wam to pokazać, ale mamy uszko i staramy się je właśnie mniej więcej w taki sposób wszyć. Ja powiem Wam tak, wszywam dokładnie tak samo jak wszywałam to, czyli najpierw zaczepiam o uszko, później o głowę. Niestety, żeby wszyć równo, to ja muszę po prostu sobie wziąć misia na kolana, ale chodzi o to, że cały czas po prostu tutaj trzymamy się jakiejś krawędzi, dopasujcie sobie to uszko i po prostu przeszyjcie, oczywiście 2 z drugiej strony i misio będzie prawie gotowy. I mój misio ma już przyszyte uszka. W taki sposób właśnie jak Wam pokazywałam, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony dookoła, starając się właśnie w ten sposób zagiąć. W zasadzie misio jest gotowe, ponieważ ja już przyszyłam sobie rączki, łapki. Jak widzicie, łapka przednia ma tutaj taki dołek i właśnie to jest przód łapki i w ten sposób mocujemy. Ja zdecydowałam się na zamocowanie na guziczku, czyli po prostu od tamtej strony sobie lekko przyszywam z każdej strony i oczywiście łapki tak samo, nóżki dolne, po prostu żeby były ruchome. Od tej strony jest tutaj przyszyte, nawet jeszcze nie jest do końca tak dokładnie przyszyte. Nie pokazuję tego, bo jest to niewygodne, jest to po prostu zwykłe nawlekanie guzika i przeplatanie kilka razy pomiędzy nogę i misia. I misie w zasadzie gotowe. Oczywiście możecie jeszcze go zmodyfikować, bo można mu dorobić szaliczek. Jeśli zdecydujecie się na ubranko, na przykład ogrodniczki, można oczywiście dorobić tutaj takie paseczki. Mi się na razie podoba taki, więc nie dorabiam niczego. Oczywiście już Wam bardzo dziękuję za to, że dotrwaliście do końca i mam nadzieję, że mi się podoba i że ktoś sobie zrobi. Także do zobaczenia w przyszłym filmiku.